Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Po wczorajszej długiej podróży i przy prażącym słońcu zdecydowaliśmy się, że dzisiejszy dzień spędzimy leniwie na plaży. Prowiant mieliśmy zapewniony z dnia poprzedniego i spakowani jak Janusz z Grażynką na wakacjach all inclusive, wyruszyliśmy do plaży Aberdeen Beach, przy której jest znanym wielbicielom skoków do wody Blue Lagoon, w którym nieraz odbywała się runda do Mistrzostw Świata skakania z klifu do wody, prowadzona przez znaną markę sportów ekstremalnych Red Bull. Idziemy wzdłuż szlaku Pembrokeshire Coast Path i od pola namiotowego, na którym rozbiliśmy się, będziemy potrzebować niecałych 30 minut na to, by dostać się do plaży, ale trzeba to liczyć kilkanaście minut, bo po drodze jest kilka miejsc, w których warto stanąć, by zrobić sobie przerwę na zdjęcie, albo po prostu by się nawodnić i podziwiać walijskie wybrzeże od strony kanału Świętego Jerzego. Do Blue Lagoon można dojechać samochodem i skorzystać z lokalnego parkingu, ale w lecie przy pięknej pogodzie trzeba przyjechać bardzo wcześnie albo liczyć na szczęście, że będzie wolne miejsce. Zalecam też ostrożność, bo drogi są wąskie i w niektórych momentach jest dość stromo. Parking płatny, z tego co kojarzę, to za cały dzień trzeba zapłacić 4 funty. Wejście na teren Blue Lagoon i pobliskiej plaży jest darmowy. Na miejscu zazwyczaj jest furgonetka z lodami i jedzenie typu fast food. Powyżej parkingu jest budynek z mieszczącą się toaletą. Blue Lagoon należy do angielskiego National Trust, ale zanim to nastąpiło, była głównym kamieniołomem łupków, które nadają właśnie wodzie zielonkawy odcień. I była aktywna aż do 1910 roku, po którym kanał łączący kamieniołom z morzem został wysadzony w powietrze i zalewając stworzył 25-metrowy głęboki sztuczny basen. Ciekawostka. Była to prośba miejscowych rybaków, ponieważ chcieli mieć wąski kanał, aby dostać się do laguny, by schronić łodzie przed sztormami. Dzięki głębokości i otaczającym go klifami zagościł tu już kilka razy Red Bull Cliff Diving World Series. Wtedy śmiałkowie skakali ze specjalnie zbudowanej platformy z wysokości około 25 metrów. Dla mnie to niesamowite, bo pamiętam, że widziałem kilka razy te skoki w telewizji czy w internecie i robiło to na mnie niesamowite wrażenie. Ale jak tutaj byliśmy, to jak widziałem, jak ludzie skaczą z mojej kopalni i to tylko z wysokości 5 metrów, to jest to dla mnie w ogóle przerażające. Tak mówię tylko o Blue Lagoon i nic nie wspominam o plaży. No cóż, nie ma wiele co mówić, jest co najwyżej średnia. My na kilka godzin znaleźliśmy fajne miejsce na skałach, wracając z laguny. I nie był to najlepszy pomysł dla mnie, bo kamienie były ciemne, a woda była lodowata. Jak miała 16 stopni to max, więc nie posiedzieliśmy tyle, ile byśmy chcieli. A ja już wracając czułem, że jest coś nie tak. Podstawowe symptomy udaru słonecznego. Dlatego udaliśmy się na drugą malutką plażę, o której mówił nam pracownik pola namiotowego, z nadzieją, że znajdę trochę cienia. Plaża ta nie ma nazwy, jest kamienista i skalista, mieści się dużo bliżej pola namiotowego niż Aberdeen Beach i leży ona w przeciwnym kierunku. Ale dotrzeć tam można jedynie na piechotę. Co ciekawe, na tej plaży jest mały potoczek, który spływa do morza i woda jest słodka, ja i piesy to potwierdzają.
Na szczęście znaleźliśmy tam skrawek cienia i schłodziliśmy się tak około z 2 godziny, po czym wróciliśmy na pole namiotowe, by podziwiać zachód słońca. No i oczywiście coś zjeść. Następną atrakcją jest pobliska katedra w miejscowości St. Davids oraz mały wodospad w środku lasu, który wytworzył dość głęboki basen, do którego można skakać z dużej wysokości. Także nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia. Cześć!